to me, baby, I've been waiting for a lifetime. Just keep on fading in all these photos, caught in the memories and captured in the highlights. Just keep on wasting. Cześć kochani, dzień dobry, witam Was znowu na moim kanale, jak co tydzień. Bardzo cieszę się, że znowu jesteście razem ze mną. Dzisiaj na początek rozejrzyj się, czy nie musisz czegoś wstawić do pralki albo nie musisz załączyć zmywarki, to tak na wstępie. Jeżeli masz coś do wyprasowania, to od razu przygotuj sobie żelazko, deskę do prasowania i będziesz w międzyczasie prasować, będziesz miała z głowy, naprawdę, bo ja też będę prasować. Natomiast dzisiaj odpowiadam na Wasze prośby, które były i w komentarzach pod filmami na YouTubie, i na Instagramie, i w wiadomościach prywatnych, jakie książki polecam, bo już wiele z Was zauważyło, że mam sporo książek na półkach, więc dzisiaj spełniam Waszą prośbę na temat motywacji, na temat prowadzenia domu, jakie książki warto przeczytać, jakie książki warto mieć tylko dla siebie, żeby wracać do nich. Ja mam kilka takich, do których wracam raz, czasami 2 razy do roku, ponieważ czytają się naprawdę bardzo szybciutko. Więc zapraszam dzisiaj do wspólnego prasowania i może uda Wam się znaleźć jakąś motywację do przeczytania kolejnej książki. No i oczywiście będę prosiła Was, żebyście poleciły mi jakieś książki, których ja tutaj nie zawarłam, a naprawdę wywarły na Was jakieś ogromne wrażenie. Pierwszą książką, którą chciałam się z Wami podzielić, jest książka Uli Pedantuli pod tytułem Pozamiatane. Ula pisze na stronie 177, z czym chyba się zgadzam: kluczem do porządku zarówno w małym mieszkaniu, jak i w wielkim domu jest odpowiednio dużo sensownie zorganizowanego miejsca na przechowywanie. Ale uwaga! Powyżej pewnej ilości rzeczy w domu po prostu nie da się nic rozsądnie rozmieścić. Możesz mieć nawet dom wielkości hangaru, ale jeśli przedmiotów będzie za dużo, bałagan murowany. Tym, ile to jest za dużo, będzie właśnie w tej książce, więc serdecznie Was odsyłam do Uli. Dla mnie ta książka jest przepiękna, naprawdę jest to dla mnie wizualne mistrzostwo. Zresztą Ulę bardzo lubię, więc polecam. Znajdziecie w tej książce dużo cennych porad, jak utrzymywać porządek, ale i jak co wyczyścić. Książka jest podzielona na 2 części. Pierwsza to część z takimi rozdziałami podzielonymi na każde pomieszczenie Twojego domu osobno. Do tego przechowywanie oraz część pierwszą kończy weekend zmiany, co serdecznie polecam. Druga część to pogadanka oraz dalej sprzątanie krok po kroku. Naprawdę Ulcia mistrzostwo, super. And up in the clouds, but I've always felt that something's missing. That was until I found you right there in the crowd. You came into my life and started a fire. You made me feel like I could
so much better. Oh, yeah. Kolejna moja propozycja to jest książka pod tytułem Na swoim miejscu. Jest to przewodnik po organizacji domu, szafy i życia. Dla mnie jest to wizualna Biblia, naprawdę artystycznie rewelacja. Ja wiem, że porady typowo dla Amerykanów, że w moim domu nie będzie raczej tęczy z kubków, talerzyków czy kredek, ale ta książka totalnie mnie inspiruje. Porady są proste, nieskomplikowane i właśnie tak ma wyglądać porządkowanie. Believe in me, 'cause you know and I know we're onto something good. You know and I know we got something good. Follow your heart, baby, don't be shy. Just follow yours and I'll follow mine. 'Cause I'm Kolejna książka. Prosta organizacja Agnieszki Krakus-Gorący. Dzięki tej książce w końcu wiem, kim jestem. Jest tutaj kilka testów do rozwiązania. Pierwszy uświadomił mi, że jestem odwlekającą perfekcjonistką. Niestety faktycznie tak jest, że jeżeli wiem, że nie mam czasu, aby zrobić coś idealnie, perfekcyjnie, to najczęściej to odkładam na później i czasami bardzo długo to trwa, zanim coś zrobię. Ale od pewnego czasu walczę ze sobą i wyrabiam sobie nawyk done is better than perfect. Uczę się tego ciągle, ale książka sama w sobie jest warta posiadania. Jest bardzo estetyczna, cieszy oko, warto do niej wracać. Nawet przekartkowanie jej wzbudza chęć takiego przebywania w uporządkowanym domu. A jeśli już o testach mowa, to koniecznie musicie rozwiązać zagadkę Kim jesteś z książki Potęga Kiedy. Michael Braus. Autor jest chronobiologiem i psychologiem klinicznym. Dokładnie wyjaśnia, że ludzie nie dzielą się tylko na skowronki i sowy, czyli takich nocnych marków i takich, którzy wstają skoro świt, ale tych typów funkcjonowania dobowego jest o wiele więcej. Ja jestem delfinem. Nie musisz zmieniać tego, co i jak robić. Kluczem do sukcesu jest kiedy. Sięgnij po tę książkę, jeśli chcesz odnaleźć swój własny rytm. A jeśli już przy psychologii jesteśmy,
to warto przyjrzeć się książkom na temat nawyków, czyli seria Nawyk samodyscypliny i Nawyk samodyscypliny w pracy doktora Nila Fiora oraz Siła nawyku Charlesa Duhigga. Totalnym odkryciem i to jest zdecydowany must have na każdej półce. To są atomowe nawyki Jamesa Cleara. Tutaj nie chodzi o to, aby biczować się i próbować zmieniać cały rytm dnia, aby schudnąć, być bardziej systematycznym, czy w piciu wody, aktywności fizycznej, albo cały dzień próbować wymyślać jakiś tekst do swojej książki, którą postanowicie napisać, ale żeby codziennie, w 1% robić to, co chcemy zmienić w sobie. Jeśli wiesz, że pijesz za mało wody, rozstaw sobie kilka butelek w domu i w ten sposób woda będzie zawsze pod ręką. Jeśli chcesz zacząć ćwiczyć, nie myśl o tym, że zrobisz to jutro. Postanów, że już jesteś osobą aktywną. Załóż buty, przebierz się, przygotuj strój sportowy przy szczoteczce do zębów, aby zrobić trening rano lub wieczorem. I tutaj właśnie przyda się książka Potęga Kiedy. Także wszystkie książki się uzupełniają. Atomowe nawyki pewnie nie zrobiłyby na mnie takiego wrażenia, gdybym nie przeczytała tony książek wcześniej, naprawdę. No i teraz na koniec chciałabym Wam przedstawić książki, do których wracam przynajmniej raz na rok. Są to książki Marie Kondo oraz Jennifer Scott. Marie Kondo na pewno znacie. Magia sprzątania. To jest od kilku lat po prostu jakiś kosmos, co zrobiła ta kobieta. Natomiast Jennifer Scott prowadzi kanał na YouTubie, The Daily Connoisseur. Jest to kobieta, która na wymianie studenckiej mieszkała w Paryżu przez pół roku i tam zafascynowała się totalnie stylem życia Paryżanek. Bardzo polecam zgłębić tę historię, bo daje do myślenia, że ze zwykłej dresiary, która chodzi po rozciąganych koszulkach, spodniach, nie zwraca uwagi tak naprawdę na to, co je, jak wygląda, można stać się kimś, kto celebruje życie. Począwszy od położenia się spać w pięknej pościeli, budzi się w uporządkowanej sypialni, idzie do czystej łazienki, nakłada starannie makijaż, który nie trwa długo. 2 minuty wystarczą, żeby poprawić swój koloryt cery tak naprawdę, który przy odpowiednim stylu życia powinna być ta cera naprawdę piękna. W międzyczasie jeszcze oczywiście potęga codziennych rytuałów Kaspera Terkuli. Bardzo, bardzo polecam te książki. Oczywiście tych książek jest o wiele więcej, począwszy od inteligencji emocjonalnej, po jakieś inne takie motywacyjne rzeczy. Warto czytać. Niektóre książki warto przeczytać i puścić dalej, albo pożyczyć, pójść do biblioteki, a jeżeli nie macie na przykład biblioteki w swojej miejscowości, tylko musicie gdzieś jechać, to możecie poprosić swoje dzieciaki, żeby zobaczyły, czy w bibliotece szkolnej nie ma czegoś fajnego. I tak jak będą przynosić Wam jakieś książki, to przy okazji może coś sobie znajdą. Czytajmy,
a w międzyczasie oczywiście róbmy swoje, czyli wracamy do prasowania. So raise 'em up, up, up to the sky. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing. You wanna steal my heart from me. I got in my love like it was for knocks. I kept it under lock and key. No breaking in, no heartbreaks again. Those bad boys and the scars they leave. But I barely felt you walk by. But you saw something that you liked. Oh, you were armed and I was charmed. But you were a thief. So raise 'em up, up, up to the sky. This is a heist, this is a heist. So raise 'em up, up to the sky. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing. You wanna steal my heart from me. This is a hold up, give me all you got. I'm here, honey, take your shot. I'll be your Bonnie till you Clyde, baby. You got that thing that drives me crazy. But I barely saw you walk in, but you saw something that you need. Oh, you were smooth and I was too, but you were a thief. So raise 'em up, up to the sky. This is a heist, this is a heist. So raise 'em up, to the sky. This is a heist, this is a heist. You're only looking for one thing. You wanna steal my heart from me. I'm much more than a timepiece. You can't buy me like a timepiece. Don't drive me like a slick beat. Oh, what's it gonna be? I'm much more than a timepiece. You can't buy me like a timepiece. Can't drop me like a slick beat. What's it gonna be? Raise 'em up, to the sky. This is a heist, this is a heist. So raise 'em up, to
from me. You're only looking for one thing. You wanna steal my heart from me. White is my favorite color. Love is my favorite war. The ocean is my favorite lover. And the sun, my beloved cure. Embracing the plunge, chasing the sun are my ideas of having fun. Until you came my way, didn't want me to change. Love me just for me, enjoy my parade. You're my kind of crazy. You set my soul so free. And this might sound kind of hasty, but you and the summer are all I need. Flowers are my favorite diamonds. Bare feet are my high heels. Your laugh is my asylum, and your smile my crazy pills. This insanity, it whispers to me that you are my sweetest reality. You're drawing me in. Your love is my skin. I wear it, I swear it's my purest sin. You're my kind of crazy. You set my soul so free. And this might sound kind of hasty, but you and the summer are all I need. You're my kind of crazy. You're my July heat. And this might sound bonkers, baby, but you and the summer are all I need. I'm losing my mind for you, and I don't mind at all. I'm choosing to come unglued. All we could have a Kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film, za dzisiejszą Waszą obecność. Jeżeli film przypadł Wam do gustu, jeżeli chcecie więcej polecajek tego typu, dajcie znać w komentarzu. Postaram się sprostać Waszym oczekiwaniom, bo nie tylko sprzątaniem człowiek żyje. Zapraszam Was do kolejnych filmów, zachęcam Was do subskrypcji. Obserwujcie mnie na Instagramie, jestem też na Facebooku, chociaż nie jestem tam jakoś mega aktywna. Ale wiem, że taki sposób kontaktu też lubicie, więc wychodzę Wam naprzeciw. Do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam i miłego weekendu i całego tygodnia Wam życzę. Pa!